Siema! Dzisiejszy dzień rozpoczynamy na salce Muay Thai. Ja niestety kontuzja, nie mogę ćwiczyć, ale za to Paweł trochę przyszedł poćwiczyć. Właśnie ma sparring z Tajem. Bardzo techniczny sparring. Wiadomo, nie ma siły, ale to co robi ten chłop, mistrzostwo świata. Na pewno jest niesamowicie doświadczonym zawodnikiem, bo po prostu się aż z niego śmieje. Już wam pokazuję. On sobie takie sztuczki robi z uśmiechem na ustach. Chodź całą serią! Chodź całą serią! Bardzo szybkie jest tutaj, a robi sobie to dla zabawy. Powiedział od razu mojemu bratu na samym początku, że nie ma szczęki, że nie mogą sobie mocno pobić, ale że będzie bardzo technicznie. Jak ktoś z was się znalazł, to może od razu wyczaić. To się po prostu aż z nim bawi. Gdzie mój brat jest doświadczonym zawodnikiem. No, powiem wam, że dawno go nie widziałem takiego złego po walce. Znaczy nie złego, to było taka złość ze śmiechem, bo on nie mógł nic zrobić, po prostu nic. A ten Taj to się tak nim bawił po prostu, to jest aż szok. No, ale on to każdym się tak bawi. No, na pewno niesamowicie doświadczony zawodnik. No. Zęby zjadł na tym na pewno, bo zębów też nie ma. Ale tutaj jest. Tu ci zawodnicy to wiecie, melarz cały czas. Po walce na przykład, ja pamiętam po swoich walkach Muay Thai, to pierwsze co, to trener mi piwo otwierał. Powie, napij się. Tak to wygląda, no. Tajlandia to jest co innego, pamiętajcie, tutaj nie ma jakiejś takiej spiny niesamowitej, a nie imprezować, nie to, tutaj inaczej to wygląda. Tajski boks dla nich to jest taka normalna rzecz, oni tu mają po 300 walk, 400 walk, znałem zawodników, co mieli nawet po 500 walk. Wyobraźcie sobie w Europie, który ma 50, to już jest bardzo dużo, 50 to już jest taka liczba, a jak ktoś ma 500? Chyba nie ma nikogo takiego nawet, nie wiem, nie wyobrażam sobie nawet. Ale fajnie, dlatego kocham Tajlandię, że tutaj wszystko jest takie wyluzowane. Oni tutaj mówią sabaj, czyli spokojnie. No i tak to wygląda. Już koniec treningu, teraz mają brzuch na koniec. Powiem wam, że bardzo klimatyczna salka. Jakby ktoś z was był na Koh Tao i szukał, to nazywa się ten planet, 10. planeta. Budzicie się rano i od razu macie taki widok i po prostu żyć się chce razy 100. Jesteśmy właśnie w Cape Shark Villas dokładnie. Tam na dole to już w ogóle po prostu miażdżę. Szukałem jej na Booking, to nawet nie mogę jej znaleźć, ile kosztuje. Z takim pięknym widokiem. To wam pokażę jeszcze później, jak dokładnie wygląda willa, jak się wszyscy ogarną. No i tak naprawdę wcale nie wychodzi jakoś tak drogo, bo my za 3 dni mamy tu 3 sypialnie, są 2 tutaj na górze, jedna jest jeszcze na dole, basenik, tam jest kuchnia z salonem, no i z takim pięknym widokiem. Wychodzi nas to na osobę po 500 zł za 3 doby. Naprawdę dobrze, bardzo dobrze. To miejsce niesamowite. Wczoraj tutaj już byliśmy na zachód słońca, no i wyglądało po prostu cudownie. Na pewno warto. Jest to na okropnym zadupiu, ale ta wyspa jest tak mała, że
To nawet jak jesteście na Zadupiu, to i tak jest wszędzie blisko. Ostatnio wam pokazywałem w odcinku, jak byłem z Alą. Tam jest dokładnie punkt widokowy. Tam. Co widać, tu właśnie 2 zatoki. Później ich też tam chcę zabrać i pokazać. Jak dzisiaj dzień minie, jeszcze nie wiem. Dopiero przed chwilą wróciłem z Pawłem, teraz kawka, śniadanie. I zobaczymy, co dalej. Trzeba się tym nacieszyć wszystkim tutaj dookoła. Dobra, startujemy z wycieczką. Już się zbieramy właśnie. Jedziemy najpierw na plażę coś zjeść, bo w sumie trochę chmury są i czekamy na słońce. I ruszamy na tą piękną wysepkę, co nie wiem, ile z was widziało, ilu nie. Ale dzisiaj zobaczycie, tylko troszkę z innej strony się postaram nakręcić. Przyjechaliśmy do restauracji z takim pięknym widokiem. No i stąd później będziemy łapać łódkę. Tutaj wieczorem jeszcze wszystkie te lampki tak super świecą. Mega klimatyczne miejsce. Coś chmury trochę przyszły, ale spokojnie, pewnie zaraz przejdzie. Idę załatwiać łódkę. W ogóle w tym odcinku chciałem powiedzieć o Odkryj Auto. Odkryj Auto jest jeden z firm, które mnie wspierają. Na hasło Wojownik 10 macie tam 10% zniżki na wynajem, ale nie o tym, bo teraz poza sezonem mają nawet do 40% zniżek, także naprawdę warto skorzystać. Jest to jedna z najtańszych wypożyczalni w Polsce, mają praktycznie na wszystkich lotniskach swoje biura, także bardzo warto. Patrzcie, jaki woda tu ma kolor. Bajka po prostu. No i mają też wypożyczalnię w Hiszpanii, także jeśli ktoś tam potrzebuje, to śmiało. Szoka na minutkę, bo byłem tam zapytać, że gościu mówi 300 od osoby. No chyba zwariowałeś. 600 ostatnio za całą łódkę zapłaciłem, a on teraz chciał 1500 w sumie. I mówi, baby gratis. No spoko. Dziękuję bardzo. Napłynęliśmy. Dziewczynom się nie chciało iść na górę, także idziemy my. Pokażę im zdjęcia. Znaczy ja już tam byłem, idę z chłopakami po prostu. Tak w ogóle taka podpowiedź dla was. Tutaj są takie domki i można je znaleźć do wynajęcia za 1000 batów. Na promocji teraz są, ale tylko na Agodzie. Na Bookingu nie było. I można tu zostać. Bo ogólnie tutaj na tą wysepkę można dopłynąć tylko do 4 godziny. Na 4 już trzeba opuścić. Fizjotrener Warsaw Shore. Pięknie było tu znowu wrócić. Szkoda, że bez Ali, ale tak spoko. Ale w dobrym towarzystwie jeszcze lepszym, ale kurwa. w konkretnym towarzystwie. Au. No. Dostałem pytania na Instagramie, bo zrobiłem sobie takie, no, żeście zadawali pytania. Także jak ktoś nie jest tam na Instagramie, zapraszam bardzo serdecznie. Tu macie opis. No, tam się dużo dzieje. Pytanie, które się powtarzało bardzo często, to było w sprawie mojej walki. Co z moją walką, kiedy się odbędzie i tak dalej. Powiem wam tak, już miałem przeciwnika, było wszystko ustalone. Mogę to śmiało powiedzieć, no bo ona się już nie odbędzie po prostu. Miało być, mieliśmy się bić po prostu 2 na 2. Ja miałem być z Gamu na 2 braci tyburskich. Ale nagle po 3 tygodniach dostaję wiadomość, że ta walka się nie odbędzie. Dlaczego? Nie mam pojęcia. I mają mi znaleźć kogoś nowego. Czy mi znajdą i czy mój stan zdrowia pozwoli mi na to, żeby walczyć w marcu? Nie mam pojęcia. Naprawdę nie wiem. Wszystko okaże się dopiero za parę dni, jak zrobię sobie rezonans magnetyczny. Będę wiedział, czy to, co mi się dzieje, to jest po prostu tylko od mięśni, czy to po prostu poszło coś mocniejszego od kręgosłupa i niestety wtedy walka się w marcu nie odbędzie, bo zdrowie jest dla mnie najważniejsze, bo bez zdrowia ani nie dam rady już później walczyć, ani nie dam rady podróżować i normalnie funkcjonować. Także najważniejsze będzie dla mnie wyleczyć w plecy. Ale nie wiem, nawet mi nie zadzwonili jeszcze z propozycją kolejnego przeciwnika, także chciałbym wam coś powiedzieć więcej. Chciałbym wam powiedzieć, że ta walka się na pewno odbędzie. Nie mógłbym oczywiście powiedzieć z kim, ale chciałbym wam powiedzieć, że się odbędzie, no ale to nie potrafię, tak, bo ja sam tego nie wiem. Jeszcze dopowiem na koniec. Swoim mam jeszcze kontrakt na 1 walkę. I rozmawiałem już mniej więcej, były tam jakieś rozmowy przedwstępne, czy będzie podpisany kolejny kontrakt, czy nie. Pan Krzysiek powiedział, że tak, ale zobaczymy, co mi zaproponują. Zobaczymy, co inne organizacje zaproponują, bo wiadomo, że teraz tych organizacji trochę jest.
i są. Naprawdę jest dobra konkurencja, nie ma co ukrywać. Oczywiście chciałbym zostać w fejmie, ale ja chcę też walczyć. Jeżeli oni będą znajdowali dla mnie przeciwników, no to ja tam nie będę siedział po prostu na kontrakcie i nic nie robił. Bo ja chcę zarabiać pieniądze, chcę walczyć i chcę mieć te pieniądze na podróże. Jeżeli będę miał kontrakt podpisany, a nie będę miał tych walk, to co mi z takiego kontraktu? I taka jest prawda. Kolejne pytanko, na które warto na pewno odpowiedzieć przy tym pięknym widoku. Nie będę cały czas swojego ryja pokazywał, wiecie jak jest. Pewnie tak większość z Was ma go już dość. To jest jak tanio przylecieć do Tajlandii i spędzić tu trochę czasu. No odpowiedź jest i prosta i nie. Bo tak szczerze, każdy wydaje inaczej pieniądze, każdy. Nie jeden potrafi przeżyć tutaj miesiąc na przykład za 2500 złotych, tak jak mi się to udawało, jak wyjechałem do Tajlandii, jak się wyprowadziłem i nie miałem pieniędzy na życie, musiałem naprawdę bardzo oszczędnie żyć. Wynajmowałem wtedy mieszkanie za 1200 zł na miesiąc. Skuter sobie kupiłem, także odeszło mi wynajęcie. No i jadłem po prostu jak najtaniej się dało. Gotowałem dużo w domu i to jak gotowałem, to już od razu na przykład na 2 albo 3 obiady do przodu, żeby taniej wychodziło i naprawdę się dało radę. Dało rady tanio przeżyć, naprawdę. Zresztą też musicie patrzeć na to, że Phuket jest najdroższą lokalizacją w Tajlandii. Na pewno jest dużo taniej żyć w innych miejscach, choćby w Bangkoku. Chociaż w Bangkoku też dochodzą opłaty za inne rzeczy, takie jak na przykład komunikacja. No chyba, że też sobie ogarniecie skuter swój po prostu. Wszystko można zrobić. Ale są też na pewno dużo tańsze wysepki, na których można taniej żyć. Wiem, że w niektórych miejscach można wynająć sobie już jakiś pokój nawet za 500 zł. Kolejny 1000–1500 bierzecie na jedzenie. I można sobie tak żyć na spokojnie. Wiecie jak jest, naprawdę każdy wydaje inaczej pieniądze, a najwięcej pieniędzy, no to się tu wydaje, to jest chyba rozrywka. Nie ma co ukrywać, bo jedzenie, nawet jak jecie cały czas na mieście i jecie u Tajów, to za obiad można zapłacić, wiecie, od 5 do 10 zł i się naprawdę super tym najeść. No ale można też wydać 50 zł, jak się idzie już do drugiej restauracji. Kolejne pytanko, jak teraz z wjazdem do Tajlandii. No to z wjazdem do Tajlandii znowu wraca wszystko na dobre tory, ponieważ od 1 lutego znowu wprowadzają program Test & Go, czyli przylatujecie na takich warunkach, jak ja tutaj przyleciałem po prostu. Zostajecie jeden dzień, na takie jakby wiecie, tutaj nie będę wypowiadał. Musicie zrobić teścik, wychodzi negatywny, jesteście wolni. Później po 6 dniach niby nikt tego nie robi, trzeba zrobić sobie antygena, które wam dadzą po prostu. Ale to też ludzie mają w dupie totalnie, bo nikt tego już tak naprawdę później nie sprawdza. Najważniejsze jest ten pierwszy, żeby wyszedł, także ja ostrzegam was ze swojego dobrego po prostu nastawienia do tego wszystkiego, co się tu dzieje, ponieważ dużo ludzi tu przyjeżdża i da się tutaj przyjechać, nie trzeba się bać tego przyjazdu tutaj, ale najlepiej wykonajcie sobie parę dni wcześniej 1 lub 2 antygeny, zanim jeszcze pójdziecie na tego prawdziwego PCR-a, wykonajcie sobie, sprawdzić czy coś. Jeżeli wam cokolwiek wyjdzie, cokolwiek, minimalnie chociaż ta druga kreska, odpuśćcie. Dopóki nie wyzdrowiejecie, przełóżcie sobie, zmieńcie datę lub cokolwiek, bo znam przypadki chłopaków, którzy tutaj przylatywali, w Polsce im wychodziło, troszeczkę nawet, ale ryzykowali, przylatywali i są zamknięci w hotelu na 10 dni. Teraz tak jest dobrze, bo dużo osób po prostu może zostać sobie w hotelu. Wcześniej trzeba było jechać do szpitala i to było na maksa przerąbane. Pan już na nas czekał. Jakbyście chcieli dowiedzieć, jaka cena jest za taką łódkę, no to normalnie wam powiedzą od razu po 300 od osoby, ale jak jesteście więcej osób, tak jak my na przykład, to 150 to płacicie maksymalnie. Ostatnio powiem, ale no to zapłaciliśmy po 300, ale nas było 2 tylko. Ale jak jest więcej osób, to po 150 i to jest dobra cena. Chciałem wam właśnie pokazać, jaki piękny zachód tutaj mamy. Znaczy wczoraj był. Dzisiaj niestety takie chmury są, że nic z tego nie będzie. Ale i tak mieć biuro w takim miejscu, nie narzekam. Nawet bym nie śmiał, szczerze mówiąc. Ja tak naprawdę tu muszę właśnie coś tam porobić CZD i tak dalej. No. Tyle. Później wieczorem pojadę na plażę, pokażę wam, co na wyspie się dzieje wieczorami jeszcze. Bo wczoraj nie kręciłem, no. Jakoś nie miałem weny twórczej, ale dzisiaj wam pokażę. Dobra, przyjechałem właśnie na deptak, na którym się powinno coś dziać. Pokażę wam, jak to teraz tutaj wygląda w tych czasach, które mamy teraz. Szału nie ma.
ale źle też nie jest. Przynajmniej wczoraj nie było, zobaczymy jak będzie dzisiaj, bo wczoraj nie nagrywałem. Jestem teraz właśnie pod Mayo Beach Club, wejdę tędy i przejdę plażą. Maja, nie Majo. To mój błąd. Właśnie z DJ-em musiałem pogadać, bo to taki DJ, który jak tu byliśmy ostatnim razem, grał w innym klubie. Lala go męczyła o piosenki, ale chłopak nas bardzo polubił. Właśnie mówił, że mu dał swojego Instagrama, że jak będzie na pukę, to się odezwie, gdzieś idzie na imprezkę i tak dalej. Pijany już mocno. Ogólnie na wyspie i się dzieje coś, i się nie dzieje nic, tak wiecie. Są tak naprawdę 2, 3 miejsca, gdzie siedzą ludzie, ale też nie ma tak, że jest pełno w tych miejscach. Są ludzie, ale nie ma jakiegoś totalnego szału. Myślę, że ta wyspa w normalnym okresie to może być taka dobra, że imprezki mogą być jak na Pipi w normalnych czasach. No ale teraz ani na Pipi, ani tutaj nie ma jakiegoś szału. Ale spokojnie, to wróci. 1 stycznia wchodzi znowu Tez & Go, znowu będzie dobrze. Także, ale szczerze wam powiem, że Sandbox wcale też nie był jakiś tragiczny, bo Sandbox działał na super warunkach, że trzeba było po prostu tydzień siedzieć na Phuket, a później już można było wszędzie jechać. To nie było wcale złe. No. Dobra, idę dalej, bo tam super grają. Tutaj w tej restauracji to co wieczór jest pełno ludzi. Family kitchen, także muszą naprawdę mieć dobre jedzenie. Pokazy ognia są co wieczór. Dobra, to miejsce, czyli Leo Bar, no w sumie było najlepsze dzisiaj, bo widzę, że tutaj, gdzie siedzieliśmy wczoraj, gdzie kiedyś byłem z Lalą, to za dużo się nie dzieje. Także chyba tam nie idę. Także to miejsce dzisiaj wygrało. No i tak, widzieliście co się działo. Kupiłem jeszcze po zupce na powrocie. Jutro rano zaczynamy kolejny piękny dzień na wyspie Koh Tao. Bardzo, bardzo, bardzo polecam. A wam polecam zostawić subskrypcję, komentarz, lajka. Yo!